Merhaba, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Instytutu Badań nad Turcją. Dzisiaj zabierzemy Państwa z powrotem do Turcji. Ja nazywam się Karolina Wandolszowska i mam przyjemność tutaj prowadzić zazwyczaj ten podcast, ale dziś będę w nim odpowiadać. Moją tutaj współrozmówczynią jest Justyna Oszust, która będzie ze mną rozmawiać o relacjach polsko-tureckich. Wykorzystujemy to, że prezydent Karol Nawrocki leci do Turcji i będzie tam przebywać w dniach 23-24 czerwca na spotkaniu dwustronnym, bilateralnym z prezydentem Erdoğanem przed szczytem NATO, który ma miejsce również w Ankarze w, na początku lipca, 7-8 lipca. I my dlatego nagrywamy ten odcinek specjalny o relacjach polsko-tureckich. Ale niech się Państwo nie martwią, wrócimy w czwartek, mam nadzieję, z takim podsumowaniem tego, jak ta wizyta wyglądała i czy coś możemy o niej powiedzieć. Ale teraz już przechodząc do tematu, na początku chciałabym podziękować wszystkim naszym patronom. To dzięki Państwu możemy działać, możemy nagrywać kolejne odcinki i chcemy to robić coraz lepiej, dlatego każde Państwa wsparcie tutaj jest bardzo ważne. Link do Patronite'a jest oczywiście w opisie. Ale również tutaj dziękujemy za wszystkie polubienia, subskrypcje, komentarze, dlatego że pozwala nam to zyskiwać większe grono odbiorców. A teraz już przechodząc do naszej rozmowy, przenosimy Państwa do Turcji ostatnich lat, dlatego że w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać powiedzmy o ostatnich 10, ostatnich 5 latach w relacjach polsko-tureckich, dlatego że nie chcemy tutaj mówić o tej historii relacji polsko-tureckich, tutaj odsyłamy Państwa do innych rozmów, ale też możemy taką rozmowę, jeżeli Państwo chcą przeprowadzić w przyszłości. Wtedy też pewnie porozmawiamy sobie o mitach w relacjach polsko-tureckich, ale teraz przenosimy się do tego, co najbardziej współczesne i do tego, co nas najbardziej dotyczy. Ja już teraz oddaję głos właśnie Justynie, która będzie prowadzić ten podcast, żeby nie wyszło, że znowu go zdominuję. Więc zapraszam Państwa do słuchania naszej rozmowy. Więc dzień dobry, witam Cię dzisiaj ponownie, kolejny raz już w takiej naszej rozmowie. Rozmawiamy dzisiaj o relacjach polsko-tureckich, więc może zacznijmy najpierw od interesów polsko-tureckich. I jeżeli się im przyjrzymy, to według Ciebie jakie wnioski możemy wyciągnąć? Czy te relacje, te interesy są bardziej sprzeczne, czy może wspólne? Tyle trudne pytanie, że jeżeli się temu przyjrzymy, to dochodzimy do wniosku, że te relacje mają trochę takich bardzo ważnych, sprzecznych punktów. Chyba największym w tym momencie jest Rosja, to znaczy podejście do Rosji. Turcja traktuje Rosję jako swojego, może nie partnera, ale jako państwo, z którym prowadzi interesy i te interesy jej się opłacają. Tym bardziej, że po wybuchu pełnoskalowej wojny nie tyle zwiększył się handel, oczywiście on się zwiększył, ale to nie jest najważniejsze. Zmieniła się dysproporcja między stronami. Tutaj znowu nie w dochodach, ponieważ tutaj, jeżeli popatrzymy, no to Rosja jest państwem, które więcej sprzedaje do Turcji, ale jeżeli chodzi o narzędzia nacisku, to znaczy wcześniej też tak było, że bilans handlowy wychodził na niekorzyść Turcji, ale jednocześnie no, w tym właśnie Rosja mogła Turcję szachować. Teraz biorąc pod uwagę, że Turcja jest jednym z niewielu państw, które pomagają Rosji obchodzić sankcje, można nie tyle obchodzić, co Turcja po prostu nie przystąpiła do sankcji międzynarodowych na Rosję, no to już Rosja nie ma tych narzędzi nacisku. Więc na pewno patrzenie na Rosję jest takim jednym z naszych głównych sprzecznych interesów. No i to wszystko, co się z tym wiąże. Znaczy tutaj ta Rosja, zostawiam Państwu jako takie słowo wytrych, które oczywiście wiąże się z dezinformacją, z obecnością rosyjską, z podejściem do zakończenia konfliktu. To znaczy, że tutaj Turcja chciałaby, żeby Rosja wyszła z wojny nie za bardzo silna, ale też nie za bardzo słaba i tak dalej, i tak dalej. Z możliwości wypowiedzi, czy to właśnie z podejścia do sankcji. Ale z drugiej strony, jak sobie na to popatrzymy, to my po prostu z Turcją nie mamy za dużo sprzecznych interesów oprócz tego pierwszej jakby Rosji. Mamy inne podejście do Izraela w tym momencie, to znaczy mimo wszystko w polskiej polityce, która jest zbieżna z amerykańską w wielu aspektach, z uwagi na to, że to jest nasz główny sojusznik naszego bezpieczeństwa, to tutaj Polacy za bardzo starają się nie wypowiadać, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w strefie Gazy, jakby o politykę Izraela w regionie, naloty i tak dalej. Jednak raczej podchodzą do tego z pewną ostrożnością. Turcja jednoznacznie
to jest propalestyńska, antyizraelska i to bardzo ostro, co też będzie dla nas pewnym wyzwaniem, ale to za chwilę. Ale oprócz tego, jeżeli popatrzymy na mapę, no to nie jest tak, że Polska i Turcja mają bardzo dużo sprzecznych interesów. My nie prowadzimy interesów w tym samych miejscach, to znaczy nie mamy swoich stref wpływu, jakkolwiek to brzmi, czy to na Bliskim Wschodzie, czy to na Bałkanach. I nie mamy do końca mieć powodów tego, żeby z Turcją mieć złe relacje, bo tych jednak zbieżnych interesów, czy to handlowych, czy to bezpieczeństwa, czy to współpracy, jest znacznie więcej, no i też one są po prostu do wykorzystywania. To nie jest tak, że Turcja jest dla nas jednym z najważniejszych państw, to też nie jest tak, że my jesteśmy dla Turcji jednym z najważniejszych państw. Ale jednak jak sobie poszukamy tych punktów stycznych, trochę ich jest, więc warto je wykorzystać. A jeżeli przyjrzymy się w takim razie relacjom w przeciągu ostatnich 6 lat, to jak one wyglądały? Znaczy one były nastawione na kilka aspektów, znaczy żeby Państwu tak jakby w ogóle droga Turcji w ostatnich latach, tutaj właśnie te 6-7 lat nie jest przypadkowa, dlatego że mieliśmy Turcję, która wbrew doktrynie premiera Davutoglu miała chyba konflikt ze wszystkimi sąsiadami, z którymi, w ogóle ze wszystkimi państwami, z którymi miała jakiekolwiek interesy, które były ze sobą sprzeczne. Dlatego, że przecież przed 2020 rokiem pamiętamy te napięte relacje Turcja-Grecja, pamiętamy relacje napięte między Turcją a Unią Europejską. Pamiętamy też te rozmowy w samej Turcji, gdzie Unia Europejska dość jednoznacznie groziła Turcji, że jeżeli nie zacznie respektować interesów poszczególnych państw Unii Europejskiej, to Turcja wyciągnie w stosunku do niej konsekwencje. No i to też rzutowało na relacje z Polską. Znaczy 2019 rok. Myślę, że to już dla nas trochę taki czas zaprzeszły, biorąc pod uwagę, że od tego czasu przeżyliśmy COVID, pełnoskalową inwazję Ukrainy i kilka jeszcze innych rzeczy. Z drugiej strony było to zablokowanie planów dla wschodniej flanki NATO właśnie przez Turcję. Że Turcja to zrobiła dlatego, że chciała, żeby uznać te ludowe jednostki samoobrony w Syrii, które Państwo mogą kojarzyć, jako organizację terrorystyczną. Znaczy Turcja zawsze twierdziła, że jest to przedłużenie Partii Pracujących Kurdystanu, którzy przez Turcję, Unię Europejską, NATO uznawani są w dalszym ciągu, bo nie wydaje mi się, że to zostało ściągnięte z tych list, choć mamy nowe otwarcie w Turcji, za organizację terrorystyczną i też chciała, żeby te jednostki w Syrii tak traktować. Więc mieliśmy zablokowanie planów, które dotyczyły Polski na szczycie w Londynie. Kolejny rok, czyli 2020, to było między innymi przystąpienie Polski do. No, oczywiście były rozmowy, to znaczy mieliśmy tutaj serię rozmów i tak dalej, ale bo nam zależało na tym, żeby Turcja zmieniła swoje stanowisko w stosunku do wschodniej flanki, ale też Polska przystąpiła do takiego planu natowskiego dla Turcji. To znaczy, że mamy polski kontyngent wojskowy w Turcji i on uczestniczy między innymi w patrolowaniu Morza Czarnego i Morza Śródziemnego. No właśnie, żeby pokazać to takie współpracę sojuszniczą, to znaczy, że respektujemy perspektywy zagrożenia w Turcji. I my od 2020 roku przystąpiliśmy do tej inicjatywy, a między innymi tutaj w bazie w Incirlik pod Adaną mamy już któryś polski kontyngent, dlatego że on się zmienia, co jakiś czas rotuje, a podobno, czy według tego, co aktualnie jest na oficjalnych stronach, nasza obecność w Turcji ma być do końca czerwca 2026. I to jest po przedłużeniu, bo w grudniu 2025 nastąpiło przedłużenie o pół roku tej naszej obecności w Incirliku. No więc zobaczymy, czy ona będzie dalej przedłużona, czy nie. Mm, No ale właśnie to była taka część pokazania solidarności, która miała miejsce. No i przyczyniła się między innymi do tego, że Turcja tutaj przestała blokować ten plan dla wschodniej flanki NATO. Ale tych sytuacji mieliśmy znacznie więcej. Znaczy, 2021 rok to jest między innymi pamiętne zakupienie Bayraktarów TB2. Wtedy prezydent Polski Andrzej Duda poleciał do Turcji. Chyba wszystkie gazety, portale i w ogóle wszyscy w Turcji o tym mówili i pisali, bo był to pierwsze państwo NATO spoza Turcji, znaczy nie licząc Turcji, może w ten sposób, które kupiło tureckie Bayraktary. Więc było to pewne nowe otwarcie, ale ten 2021 rok to też był czas, kiedy Turcy znowu wysłali do Polski swoje F-16,
bodajże 4 wraz z personelem, dlatego że to też było w ramach jednego z programów NATO, które miały pomóc w kontrolowaniu no właśnie tej wschodniej flanki. No i to na F-16 przechwycił samolot rosyjski, taki zwiadowczy. Ja pamiętam te nagrania, które się pojawiły, Turcy wrzucali na swoje media, oczywiście oficjalne, Ministerstwo Obrony, że właśnie odeskortowały te F-16, ten rosyjski samolot do granicy. Mm. No oprócz tego, taki ostatni aspekt, żeby nie było, że się tylko poprawia, to mieliśmy pod koniec roku sytuację, w której też nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale premier Mateusz Morawiecki występował w polskim Sejmie, oskarżając Turcję między innymi, że wspiera wojnę hybrydową Białorusi i Rosji przeciwko Polsce, przez to wysyłanie migrantów na granicę polsko-białoruską. No i tutaj no, trzeba przyznać, że no, loty z Mińska Stambułu do Mińska zwiększyły się z 8 do 20 kilku tygodniowo. Czyli ten wzrost mieliśmy bardzo duży. I oczywiście no, Turcja twierdziła, że to są po prostu przewoźnicy, którzy mają wykupione loty, że ona tego nie kontroluje. No ale w ten sposób rozwiązywała pewien problem u siebie. Poza tym, przymykając oko, no, czerpała z tego korzyści. Po tym właśnie wystąpieniu premiera w Sejmie Turcja kilka dni później zabroniła wydawania wiz na swoim terytorium dla obywateli z Syrii, Iraku i Jemenu, czyli tej grupy, która miała stanowić największą grupę, która potem szturmowała polskie granice. Oczywiście to się jakby z czasem zmieniało, ale to była taka no niby solidarność, ale solidarność po nacisku. To znaczy, dopóki to nie było powiedziane tak bardzo wprost i oskarżenie Turcji, że nie wspiera sojuszników, to tutaj było pewnego rodzaju, to nie nasza sprawa. No rok 2022, no to oczywiście wybuch pełnoskalowej wojny. No więc te nasze z jednej strony interesy były sprzeczne, ale z drugiej strony też Polska no, zwiększała finansowanie na obronność. Już wcześniej żeśmy to robili, więc też mam wrażenie, że zauważyliśmy większy potencjał we współpracy z Turcją, jeżeli chodzi o turecki przemysł zbrojeniowy, no, który kontynuowany jest do dzisiaj. To znaczy, mimo wszystko te rozmowy są prowadzone, mamy informacje o kolejnych umowach albo o rozmowach o umowach. Jest to też zauważalne i to po stronie polskiej, i nie tylko po tym, jak rozpoczęła się wojna na Bliskim Wschodzie, Stany Zjednoczone, Izrael, Iran, no to wiemy, że dostawy zostały wstrzymane amerykańskie, znaczy tutaj się terminy dostaw wydłużyły, więc to też jest pewne zagrożenie, więc też jest patrzenie na innych ewentualnych partnerów do rozmów, jeżeli chodzi o zbrojenia. Tak na dobrą sprawę tych zarówno rozmów dwustronnych, czy to na poziomie prezydentów, czy premierów, czy ministrów, czy zarówno spraw zagranicznych, czy obrony narodowej, czy to szefów sztabu, mamy cały czas sporo. To znaczy, oczywiście to nie jest tak, że Polacy najczęściej dzwonią do Turków i że Turcy dzwonią do Polaków. I też to nie jest tak, że tych wizyt tego wysokiego szczebla mieliśmy bardzo dużo. Znaczy, więcej mieliśmy oczywiście polskich w Turcji niż tureckich w Polsce w tym okresie, no bo w tym 2021 był prezydent Andrzej Duda. Mieliśmy też wizyty premiera w zeszłym roku, ministra obrony narodowej w grudniu 2025 roku. Mieliśmy wizyty ministra Rała w 2021 roku, ministra Sikorskiego. A z drugiej strony mieliśmy wizytę Czałżolu, mieliśmy wizytę Fidana. Wizyty Erdoana w ostatnich latach nie było, choćby ona kilka razy zapowiadana. W sensie było mówione o tym, że niedługo nastąpi. No ale jednak widać te wizyty wzajemne i też to pewne respektowanie swoich interesów, albo przynajmniej dostrzeganie, że możemy mieć jakieś wspólne interesy. No więc te relacje tutaj się zaogniają, szczególnie jeżeli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa. To nie jest tak, że jest dobrze, ale to jest trochę tak, że Turcy są bardzo pragmatyczni w swojej polityce. Oni muszą zobaczyć korzyści, a z drugiej strony muszą wiedzieć, że jeżeli będą postępować lekceważąc polskie interesy, to zostaną pociągnięci do odpowiedzialności w swoich korzyściach. I że tutaj liczymy na wzajemność. To też wybrzmiało między innymi podczas wizyty mm, wicepremiera, ministra obrony narodowej Kosiniaka-Kamysza w Turcji w grudniu 2025, kiedy on właśnie powiedział o tej wzajemności. To znaczy, że
rozumiemy tureckie interesy i liczymy na to, że Turcja będzie rozumieć nasze. I jestem przekonana też, patrząc się po tym, o czym powiedziałam wcześniej, że dopóki nie będziemy mieć pewnych narzędzi zmotywowania Turcji do tego, żeby respektowała nasze interesy, to ona będzie starała się balansować. Ale z drugiej strony, mając takie narzędzia, a mamy je na dobrą sprawę, jesteśmy w stanie jesteśmy w stanie częściej wyrespektować to, żeby one no, zostały przez Turcję wzięte pod uwagę. Nie wiem, czy Państwo słyszą o Małapki. Małapki to Kysia, która też bardzo chciałaby coś powiedzieć. Y, Poruszyłaś temat współpracy przy wybrojeniu. I właśnie chciałam Cię zapytać o to, jak wygląda ta współpraca, bo wiemy, że współpraca między Polską a Turcją jest w obszarze gospodarczym, naukowym czy właśnie obronnym. Jak ta współpraca wygląda? Czy to jest o tyle trudne pytanie, że my na dobrą sprawę, no jakby współpraca w ogóle, jakby kwestia obronności i zbrojenia, to są bardzo często rzeczy, które są objęte klauzulą tajności. Ja myślę, że my o wielu rzeczach po prostu nie wiemy. Oprócz tego, że kupiliśmy Bayraktary, podpisaliśmy umowę na wspólną produkcję amunicji ostatnio podczas tej grudniowej wizyty. No i mówi się tutaj, spekuluje się o też różnego rodzaju umowach. Podpisano z turecką firmą Aselan umowy dotyczące między innymi tych obrony przeciwdronowej, tak bym to powiedziała. Znaczy tutaj chodzi o to, że to jest jakby zakłóca sygnał i namierza między innymi te bezzałogowe statki w taki sposób, że można je było zestrzelić nie używając drogich myśliwców i rakiet, tylko właśnie tej tańszej wersji właśnie tych systemów. No i Turcy się specjalizują między innymi w takich systemach, mają też doświadczenie. I my też podpisaliśmy umowę na zakup tego typu zbrojenia. Co jest ważne, właśnie ta firma Selan to jest gigant, jeżeli chodzi o turecki przemysł zbrojeniowy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ma swoją filię w Warszawie. I to jest ciekawe, bo z tego, co znalazłam, to jest jedyna filia w Unii Europejskiej, właśnie w Warszawie. Więc tutaj jest pewne patrzenie na to, możliwości kooperacji z Polską. Też jest po prostu świadomość tego, że Polska wydaje bardzo dużo na zbrojenia. Jak sprawdzałam ostatnio, jest to 4% PKB z chęcią zwiększenia na 5% PKB. No i to jest w przeliczeniu, też jak sprawdzałam, około 40 miliardów dolarów. Turcja wydaje mniej więcej 2-2,5% PKB i tutaj mówi się, że to jest około 30 miliardów dolarów. Więc jest tutaj, jest potencjał różnego rodzaju i myślę, że Turcy go dostrzegają. Oczywiście mówi się o tym, że może będziemy współpracować przy kolejnym jakby dronach, tutaj między innymi o Bayraktarach TB3 mówiono, przy tych dronach Anka-2, ale ja nie jestem w stanie tego ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Nie wiem, bo myślę, że tutaj dowiemy się ewentualnie, jeżeli takie umowy zostaną podpisane. Jeżeli będziemy się mieli dowiedzieć, bo to jest inna sprawa, że mówi się o tym, że te umowy na Bayraktary, w sensie zakupienie Bayraktarów i też puszczenie tego w tak szeroki obieg miało na celu również pewne odstraszenie Rosji, plus jakby zerwanie zaufania Rosji w stosunku do Turcji przez to, że jeszcze przed pełnoskalową wojną no, sprzedała drony Polsce. Tutaj pewnie dużo rzeczy nie wiemy, ale Turcy mają no, duży potencjał, to znaczy no właśnie jeżeli chodzi o ten sprzęt zagłuszający i zestrzeliwania dronów, co jak wiemy po tym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu 2025 roku, jest ważne, żeby nie puszczać od razu F-16 czy F-35 na to. Turcy twierdzą, znaczy budują ten swój myśliwiec piątej generacji Kan, który ma startować przy krótkim pasie startowym. Oczywiście to jeszcze lata potrwa, poza tym cały czas się rozbija to o te silniki, które Amerykanie podobno budują do tureckich kanów, ale no jest tutaj potencjał w to, żeby ten sprzęt rozwijać i też Turcy bardzo chętnie wchodzą w kooperację, to znaczy widzimy to na przykład przy Włoszech, bo przecież turecka firma Baykar, właśnie ta, która buduje drony, weszła w kooperację z włoską firmą Leonardo do budowania wspólnie bezzałogowych statków powietrznych. No i tutaj, i czy to właśnie to, ile Polska wydaje, czy to, że Polska no, jest w tym programie unijnym SAFE, do którego Turcja też bardzo chętnie by w jakiś sposób w nim kooperowała, w sensie tutaj byłaby jedną ze stron. Miała pytania o to,
Czy Polska byłaby skłonna poprzeć Turcję, dostałam jeszcze no, dobre miesiące temu ze strony tureckiej dziennikarzy. Więc to zainteresowanie jest, no bo Turcja potrzebuje inwestycji i bardzo chciałaby wchodzić na europejskie rynki. Zobaczymy, na ile jesteśmy w stanie się dogadać i to wykorzystać. To znaczy, to jest też tak, że nie zawsze Turcy rozumieją nasz system decyzyjny. Znaczy to, że w Polsce to nie jest tak, że jedna z osób rządzących podejmuje decyzję i wszystko się otwiera, tak jak w Turcji. Kiedy prezydent Erdoğan mówi, że coś ma być, to jest. W Polsce jednak mamy tą długą drogę, poza tym no, głosowania w Sejmie, w Senacie. Ja nie wiem, jaka jest ścieżka jakby zakupu uzbrojenia tak dokładnie, ale nie jest to po prostu tak, że ktoś podejmuje decyzję, podpisuje umowę i wszystko już jest. I Turcy podobno, bo tutaj wiele z tych rzeczy to są rzeczy, które podobno tak jest, są sfrustrowani tym, że w Polsce to tyle trwa bardzo często. No ale no, taki mamy system i myślę, że to jest do wykorzystania. Pytanie, na ile zauważymy to, żeby nie tylko kupować od Turków, ale żeby budować razem z Turkami. To znaczy, żeby jednak postawić na nie tyle bycie klientem i kupowanie, tylko na wspólne projekty. Tym bardziej, że Turcy no, też są zainteresowani w tym wchodzeniem na europejski rynek, nie tylko poprzez sprzedaż, no, ale też kooperację. Wtedy im łatwiej jest wchodzić na europejski rynek i obchodzić wiele obostrzeń, które są, więc zobaczymy, ale biorąc pod uwagę, że Turcy bardzo dużo inwestują w swój przemysł zbrojeniowy i biorąc pod uwagę, że dla nas przemysł zbrojeniowy jest teraz też ważny, to znaczy rozwijanie go, ale też stawianie na to i wydawanie, jest też taki jakby wspólny konsensus narodowy na to, że potrzebujemy wydawać na obronność. I to jest w ogóle też konsensus pewien unijny, więc myślę, że tutaj jest wiele do zrobienia. Pytanie, co zostanie zauważone, jak to zostanie wykorzystane. Dobrze, a co z pozostałymi obszarami? Pozostałe obszary, no to jest tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, to znaczy, to może zaczynając od tego, że no, Polska i Turcja prowadzi wymianę gospodarczą. Ale ona w dalszym ciągu mogłaby mieć dużo większy wymiar. To znaczy 2025, jak Państwo widzą, mamy tutaj współlokatorkę, ale ona bardzo chciała wziąć udział w tej rozmowie. 2025 rok to jest wymiana bilateralna na poziomie 12 miliardów euro. I tutaj no, jest ona wyższa po stronie tureckiej, znaczy my notujemy deficyt budżetowy. Po stronie polskiej jest mniej więcej 5 miliardów euro. I jakby tutaj ta wymiana rośnie. Ale w dalszym ciągu mówi się o tym, że biorąc pod uwagę, jakie mamy gospodarki, to ten potencjał jest dużo wyższy. No tutaj oczywiście Unia Celna, którą ma Turcja podpisana z Unią Europejską od lat 90. XX wieku, no ma duże znaczenie na tej zasadzie, że jednak no sprawia to, że łatwiej jest prowadzić tą wymianę handlową między tymi dwoma stronami. Ale ja tutaj Państwu jakby powiem, znaczy zerknę tutaj do notatek, bo też nie starałam się tego wszystkiego zapamiętać. Ale jeżeli chodzi o to, co Polska eksportuje do Turcji, mamy m.in. silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe, akumulatory elektryczne, ciągniki, silniki spalinowe, części samochodowe, zespoły prądotwórcze, samochody osobowe, wirówki, suszarki, odpady i złom z żeliwa i stali, opony pneumatyczne z kauczuka, pojazdy ciężarowe. W drugą stronę mamy m.in. ciągniki, zestawy ubraniowe, odzieżowe, części akcesoria samochodowe, samochody osobowe, bluzy, swetry, samochody ciężarowe, sztaby, pręty i kształtowniki z aluminium, druty, izolowane kable, części do silników, koszulki, transformatory elektryczne, blachy, płyty, arkusze, folie z tworzyw sztucznych. No, oprócz tego oczywiście też mamy przemysł spożywczy, to znaczy Polacy między innymi tutaj eksportują mięso, szczególnie wołowinę i drób, a Turcy na to eksportują owoce, warzywa i to i świeże, i suszone, więc tutaj mamy tą wymianę, tutaj między innymi pomidory, między innymi winogrona się pojawiają, więc orzechy oczywiście, więc jest tego sporo. Oprócz tego trzeba było wspomnieć o firmach, które są. Znaczy, jeżeli Państwo szukali, to po stronie polskiej chyba największym wydźwiękiem, ta największa transakcja ostatniego roku się odbyła, czyli ta polska firma Benefit System kupiła sieć siłowni w Turcji. Tam jest ponad 100 tych siłowni, ja nie pamiętam dokładnie ile.
i jakby spółek pokrewnych, no i to będzie wprowadzała też ten system benefit. I to jest ponad 40 milionów, jakby tutaj ta transakcja wyniosła. I z tego, co czytałam, to już w tym roku notuje ona, zarabia na tym, to znaczy na giełdzie zaczyna zarabiać na tym, co kupiła w Turcji. No ale mamy też oprócz tego, nie wiem, Polfarmę, która jest w Turcji obecna. Mamy i teraz z kosmetycznych mamy Inglot. Myśmy też sprawdzały na stronach, czy jest Inglot z Turcji, jest dr Irena Iris, jest Ziaja, która jest, co ciekawe, czy Bielenda. Te kosmetyki mogą Państwo kupić w tureckich aptekach i są one bardzo często uważane za no, takie luksusowe dość kosmetyki. Znaczy one są dużo droższe w Turcji niż w Polsce. Znaczy no oczywiście no, trzeba je eksportować, ale raczej tutaj Turczynki uważają je za takie dobre, zagraniczne, europejskie kosmetyki. Fajny jest również w Turcji Eveline Cosmetics, więc tego jest trochę tych polskich firm. Oprócz tego ja widziałam te soczki Kubuś, on się tam była Teddy nazywa w ogóle, jeżeli ja dobrze pamiętam. A z drugiej strony no, oczywiście są tureckie firmy budowlane w Polsce, a polsko-turecka firma buduje teraz między innymi port LNG w Gdańsku, no, oczywiście metro w Warszawie, tutaj Państwo pewnie będą kojarzyć, mamy Beko, AGD, więc tych miejsc jest trochę, to znaczy gdybyśmy ich poszukali. I to są rynki, które są w dalszym ciągu, mam wrażenie, do zagospodarowania w bardzo wielu aspektach. To znaczy, oczywiście trzeba znaleźć niszę, no bo to też nie jest tak, że wszystkim się wszędzie wejdzie. Ale no te dżinsy z Turcji to bardziej takie wspomnienie, bym powiedziała, końcówki PRL-u, znaczy lat 90. niż współcześnie. Ale wiem, że sklep Mavi swojego czasu chciał otworzyć swoją filię w Polsce. Jeżeli mam być szczera, nie wiem, czy do tego doszło, czy nie, chyba nie, nigdzie go nie widziałam. Ale no mamy tutaj różnego rodzaju współpracę, która jest i która ma potencjał, żeby się rozwijać. Więc no też mamy oczywiście loty, coraz więcej jest lotów polskich do Turcji, tureckich do Polski. Tych polskich turystów w Turcji też jest sporo. To znaczy, to też nie jest tak, że my mamy tak dużą grupę turystów, jak na przykład, nie wiem, Rosjanie czy Niemcy, bo nie. Bo bardzo często, jak jesteśmy podawani jako druga albo trzecia grupa turystów, to jest grupa turystów przy wybrzeżu w Antalii. To znaczy, jednak nie jest to liczone jako wszyscy turyści, którzy odwiedzili Turcję, tylko ci, którzy wybrali się jednak na wakacje nad morzem, najczęściej na all inclusive. Więc też Polacy są z tym all inclusive często kojarzeni. I to ma też swoje, no nie chcę powiedzieć negatywne strony, ale no są często niestety postrzegani jako ci, którzy jak już pojedą na All Inclusive, to nie wydają ani złotówki więcej oprócz tego, co wydali na All Inclusive. Więc to też jakby trzeba w tej świadomości rozróżnić. To znaczy, że faktycznie jesteśmy znaczną grupą, grupa, która się rozwija i to do tej Turcji jeździ coraz częściej, ale też w stosunku do wszystkich turystów, no to nie jesteśmy aż tak prężną grupą jeszcze, ale na pewno mamy również potencjał. Więc tych aspektów jest dużo gospodarczych do rozwijania i do szukania pewnych nisz. Więc tutaj też mamy, czy to stowarzyszenia biznesmenów, czy to te agencje, Polska Agencja Handlu Zagranicznego, jeżeli ja się nie mylę, również działa w Turcji, więc potencjał jest. Bardzo często mam wrażenie, że nie do końca sobie z niego zdajemy sprawę, ale jeszcze dużo zostaje do zrobienia. To jeszcze o obszar naukowy Cię dopytam. Obszar naukowy, no to jest o tyle ciekawy obszar, że mamy Centrum Studiów Polsko-Tureckich w Gdańsku, które zostało niedawno otwarte. I tutaj pozdrawiam profesora Wojciecha Grabowskiego, który jest dyrektorem tego centrum. I ono ma między innymi na celu taką wspólną kooperację międzyuczelnianą projektów polsko-tureckich. Co wspólnych grantów, czy to wspólnych projektów. Oczywiście współpraca jest na poziomie uczelni bardzo często. Znaczy tutaj tureckie uczelnie chętniej podpisują z polskimi programy Erasmus niż na odwrót, biorąc pod uwagę, że bardzo często, przynajmniej u nas, no, skończyłyśmy tą samą turkologię, mówiło się w przeciągu lat, bo trochę lat nas dzieli, o tym, że no taka tureckie Sorbony też chcą z UJ podpisywać umowy na wymiany Erasmusowe i to bardzo różnie wychodzi później, nie? Nie wszyscy polscy studenci są zadowoleni z wyjazdów na jakieś takie małe, często religijne uniwersytety, a z drugiej strony też mam umowę z tymi największymi uniwersytetami. Ja byłam na Erasmusie na Hacettepe, to jest jedna z większych uczelni w Ankarze, która została w ogóle stworzona na wzór amerykański. Ona co prawda
po turecku wykłada, nie tak jak Boğazi, czyli w Stambule, czy jak Bilkent, ale jednocześnie no, to jest taka bardzo dobra uczelnia, więc mamy wymianę Erasmus. Bardzo dużo studentów tureckich przyjeżdża do Polski na wymianę Erasmus, a to jest jakby najczęściej wybierają oni właśnie Polskę. No i oczywiście to jest spowodowane tym, że w Polsce jest po prostu dla nich taniej, więc tutaj to nie chodzi o to, że nie rozumiemy tych perspektyw, ale że dzięki temu jesteśmy w stanie, moim zdaniem, coś na tym zyskać, dlatego że zyskujemy grupę ludzi, którzy w Polsce byli, którzy zazwyczaj Polskę bardzo pozytywnie wspominają, którzy w wielu przypadkach nauczyli albo przynajmniej w jakimś stopniu nauczyli się języka. I dzięki temu no, kształtujemy ludzi, którzy o Polsce mają dobre zdanie. Poza tym też jest całe gro jakby studentów tureckich. O, Kysem już się chyba znudziło udział w naszym podcaście. Cała rzesza studentów tureckich, którzy przyjeżdżają na płatne studia do Polski. Ja sama co roku na anglojęzycznych studiach uczę Turków, którzy płacą za te studia, którzy chcą czy to wrócić do Turcji, czy to zostać gdzieś w Europie, ale bardzo często jakby biorą pod uwagę powrót do Turcji, czy to do dyplomacji, czy to do innych, na inne ścieżki. No i oni też uczą się polskiego, no bo jakby w ramach tych studiów oni zawsze mają też język polski. Uczą się w ogóle, jakby mieszkają w tym państwie i przez 3 lata, przecież sporo się mogą o nim dowiedzieć. Tylko, że brakuje takiego trochę zachęcenia ze strony polskiej, żeby oni się chcieli zajmować Turcji Polską. To znaczy, to jest też to, co wielokrotnie pada na różnych spotkaniach eksperckich, że my w Polsce jednak ekspertów od Turcji mamy pewną grupę. Więc już może bez wymieniania w tym momencie, ale myślę, że z 10 osób, które zajmują się turecką polityką, byśmy spokojnie w Polsce wymienili, tak zawodowo. Z drugiej strony w Turcji oczywiście są polonistyki w Ankarze i w Stambule, ale one, tak jak nasze turkologie, mają główny nacisk na przedmioty związane z językiem i z literaturą. W Stambule pojawia się również dużo część historii, biorąc pod uwagę, że dyrektorka profesor Hacer Topaktaş Üstüner jest historyczką, ale jednocześnie no, nie ma przedmiotów stricte politycznych, politologicznych. W Polsce też jest ich bardzo mało, jeżeli już są w ogóle. E, I to jest pewne wyzwanie, to znaczy nie kształcimy sobie albo nie dostrzegamy potencjału tego, żeby wśród tej grupy wykształcić ekspertów od Polski, bo bardzo często w Turcji jest takie myślenie i to widać w ogóle przez lata. Czy teraz mamy polonistykę w Instytucie Studiów Słowiańskich, ale przez lata mieliśmy po prostu rusycystykę i Polska była albo nie była częścią rusycystyki. A teraz jest jak już dostrzeżenie, że jest polonistyka i tak dalej, ale w tym myśleniu w dalszym ciągu w bardzo wielu miejscach jest trochę jeden pies, nawiązując do tego psa, który tam z nami był. Czy to jest ekspert od Rosji, Ukrainy, Białorusi, Polski, Czech, bo brakuje nam ekspertów Europy Środkowej. To znaczy tutaj bardzo często ten cały nasz środkowy wschód, to znaczy to, czego my nie chcemy być, czyli tą częścią Europy Środkowo-Wschodniej, traktowany jest jako coś do siebie podobnego. I tutaj trochę by się przydało postawić, że już nie na eksperta tylko i wyłącznie z Polski, to na eksperta od Europy Środkowej. To znaczy, żeby jednak ta wiedza o Polsce była trochę większa. Tym bardziej, że ja mogę Państwu tutaj przytoczyć, że jak byliśmy w jednym z tureckich takich czołowych think tanków, to był analityk, który powiedział, że on w Polsce przez moment mieszkał chyba na Erasmusie, ale on się oczywiście jakby Polską zawodowo nie zajmuje, ale on powiedział coś takiego, że jego doświadczenie jest takie, że Polacy wcale nie mają negatywnego stosunku do Rosji. U nas dużo rzeczy można powiedzieć. Jako grupa jesteśmy podzieleni, mamy różne poglądy, ale swój negatywny stosunek do Rosji mamy wspólny, obojętnie na poglądy polityczne różnego rodzaju. To jest jakaś marginalna grupa, bym powiedziała, tych, którzy na Rosję patrzą w tym momencie inaczej. Więc nawet tego brakuje. Więc ciężko jest prowadzić jakieś rozmowy. No więc biorąc to pod uwagę, no tu jest takie duże pole do zagospodarowania. To już tak na koniec mam do Ciebie pytanie o perspektywy, to znaczy, jakie widzisz perspektywy rozwoju relacji między Polską a Turcją? Przede wszystkim zrozumienie, że patrzymy na świat inaczej. To znaczy, Turcja jest pragmatyczna.
Jesteśmy dużo bardziej romantyczni w polityce międzynarodowej. Czy nam się to podoba, czy nie? Bo jakby ja tego nie chcę wartościować w tym momencie. Chodzi mi po prostu o to, że bardzo często posługujemy się czymś takim jak, że coś jest bardziej moralne, poprawne i to nie chodzi o to, żeby odżegnywać się od moralności, tylko o to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że Turcja jest pragmatyczna, że historię balansowania między stronami to nam od początku Republiki i czasami trzeba mieć narzędzia, żeby ją do czegoś zobligować. Tutaj bardzo dobrą rzeczą jest na przykład to, jak żeśmy wyrazili solidarność po ataku, po tym jak spadły te irańskie rakiety na terytorium Turcji, gdzie Turcja jakby próbowała udać, że to nie irańskie, nie tam leciały i w ogóle, ale myśmy wyrazili solidarność i przy okazji żeśmy zaznaczyli, że liczymy na podobną solidarność w innym wypadku. I to jest o tyle ważne, że Turcja bardzo długo powstrzymywała się od wyrażenia, w ogóle skomentowania tych rosyjskich dronów w Polsce. I w końcu to zostało skomentowane przez ambasadę Turcji jakby w NATO, przedstawicielstwo Turcji w NATO, a nie przez samego prezydenta na przykład. Więc zauważanie tego, właśnie pewne formy znajdywania nacisku są mimo wszystko istotne. Współpracy, czyli ci polscy eksperci, czyli współpraca na przykład w przemyśle zbrojeniowym, pokazywanie, że handel jest ważny. Turcja jest 12. Państwem, jeżeli chodzi o turecki eksport, 7. z Unii Europejskiej. No i oczywiście ta różnica między nami a pierwszymi Niemcami jest bardzo duża. Tam jest chyba 6 do 20 miliardów, ale z drugiej strony no dalej jest to jednak w 12, więc jest to coś do zagospodarowania, tylko trzeba wiedzieć, jak tym mniej więcej operować. Turcja też jest bardzo chętna na różnego rodzaju wielostronne sojusze. No tutaj mamy ten trilog Polska, Rumunia, Turcja, który jest ważnym formatem. W tym roku miał się odbyć szczyt w Warszawie w pierwszym kwartale, jeszcze go nie było, ale mam nadzieję, że będzie. Dlatego, że Turcja no, szuka sojuszników, którzy też wspólnie mogliby wspierać jej perspektywę. No, dla nas, czy dla Rumunii, bezpieczeństwo Morza Czarnego jest istotne. Dla nas w kontekście również tej osłabiania Rosji. No, Turcja też zdaje sobie jakby sprawę z tego zagrożenia, więc w tym sposób można jakoś to wspierać. Turcja nie wpuści inaczej NATO na Morze Czarne, będzie się osłaniała tutaj konwencją z Montreux. Tutaj trilog jest dużo łatwiejszy. Turcja była chętna czy to do współpracy z V4, zostało co prawda zawieszone w 2021 roku, ale no, zmieniły się władze na Węgrzech, więc może coś tutaj również się zmieni. Turcja była zainteresowana Trójmorzem jako inicjatywą, też została zaproszona jako partner strategiczny w zeszłym roku, więc tutaj rozwijanie tych różnych formatów po to, żeby Turcja jakby bliżej związać z naszym punktem widzenia i pokazać, że wspieranie polskiego punktu widzenia jakby też będzie korzystne dla Turcji. My od wielu lat teraz powtarzamy, że nie ma czegoś takiego jak wschodnia i południowa flanka NATO, jest południowo-wschodnia flanka NATO i bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO jest bezpieczeństwem południowej flanki NATO, no ale też z drugiej strony bezpieczeństwo południowej flanki NATO jest bezpieczeństwem wschodniej flanki NATO. A więc tutaj duży nacisk jest na wzajemność, ale też, no właśnie, pokazywanie, ale też wymaganie różnego rodzaju. Myślę, że jest ważne. I ja myślę, że to są te perspektywy, to znaczy zobaczymy, z czym wróci prezydent z pobytu w Turcji, jakie rzeczy zostaną podniesione, czy będzie się to opierać w dużej części właśnie na rozmowie o potencjalnym rozwiązaniu konfliktu Ukraina-Rosja, czy to będzie też przed szczytem w Ankarze rozmowa, czy to będzie kwestia, nie wiem, poparcia Turcji w G20. No my tych interesów mamy dużo wspólnych. Więc zobaczymy, skomentujemy to dla Państwa na pewno w niedzielę. Te perspektywy są, tylko trzeba dobrze do nich podejść. Znaczy podejść do nich pragmatycznie, no z zdawaniem sobie sprawy oczywiście, jakie znaczenie ma dla nas Turcja, a jakie mają inni sojusznicy, no ale też ze zdawaniem sobie sprawy, z kim rozmawiamy i dlaczego może nam się to po prostu przydać. W takim razie Ci dziękuję bardzo za rozmowę i Państwu, że mieli nas ochotę oglądać i słuchać i zapraszamy do obserwowania i śledzenia informacji o kolejnych odcinkach. Tak, i przede wszystkim do polubienia, subskrybowania, komentowania. Mogą Państwo napisać, o czym jeszcze chcieliby posłuchać. I tutaj już zaznaczamy, że w czwartek normalnie, tradycyjnie będzie kolejny odcinek, gdzie będziemy komentować wizytę prezydenta Nawrockiego w Turcji i zobaczymy, co z niej wyniknie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do widzenia.